Cześć, z tej strony Marek, witam Was jak co tydzień na naszym kanale Aranżacji Wnętrz. 3 proste i tak naprawdę niedrogie, nawet tanie triki, aby sprawić, żeby Twoja łazienka, kuchnia, salon wyglądały na eleganckie, takie lepsze jakościowo. No po prostu, żeby coś w nich było takie wow. Jak to sprawić? Żeby nie musieć biec do bociana, zaciągać pożyczek, tylko poradzić sobie własnym sumptem. Słuchajcie, to naprawdę każdy może zrobić. Nie będę mówił tutaj o sprzątaniu, bo to też każdy może zrobić, ale to najwięcej kosztuje, ja wiem. No, życie, czasem trzeba. O tym troszeczkę wspomnę na końcu. Słuchajcie, jak zwykle prośba, zasubskrybuj mój kanał, daj łapkę w górę, naciśnij dzwoneczek, bo to jest ważne. Ważne jest też, żeby nakarmić algorytm YouTube'a i napisać komentarz. I jeżeli jesteś zainteresowany, potrzebujesz jakiejś porady, zapraszam Cię na konsultację ze mną, gdzie możemy omówić Twoje problemy, rozwiązania i jak urządzić funkcjonalnie czy ładnie, wizualnie Twój dom, Twoje mieszkanie. Zaczynamy. Zacznę od łazienki. Pierwsze, co możecie zrobić, to przede wszystkim, no o tym właśnie troszkę na końcu powiem, ważna jest jakość i porządek. Tak? Wymieńcie zużyte ręczniki. Serio, już nie mówię gdzieś tam urwane uchwyty, przetarte te ręczniki. Warto postawić na po prostu lepszą jakość i ładnie je zwinąć, ładnie po prostu gdzieś położyć. Nawet takie, które będą tak naprawdę tylko dekoracyjne. Tak? Bo o to w tym chodzi, żeby wejść i po prostu była taka elegancja. Zobaczcie w hotelach. Dlaczego mamy tak to ładnie zwinięte, pokładane? No bo od razu podnosi to na jakości. Dlatego warto to zrobić. Druga rzecz, oczywiście wypierniczyć 1000 butelek, szamponów, żeli, mydełeczek i tak dalej i przelać do ładnych, eleganckich jakichś flakonów. Nie jest to drogie. Słuchajcie, kupiłem w takim sklepie Pep, co się jakoś tak zwał, za kilka złotych. Naprawdę. Ktoś powie, że tam nie są eleganckie rzeczy. Są. Można naprawdę niektóre rzeczy fajne znaleźć. I kosztowało to kilka złotych za sztukę. Tak więc jeżeli wyrzucicie te wszystkie plastiki kolorowe i przelejecie do kilku, mogą być różne kolory, ale żeby to było tego samego stylu, to gwarantuję, że nabierze to jakości. Trzecia rzecz to świece, nawet w małych łazienkach. Świece robią to coś. Tutaj na przykład macie pokazane świece firmy Venue. Słuchajcie, to nie jest reklama, żeby nie było. To nie jest reklama. To są świece, w ogóle kilka produktów takich dzisiaj pokażę od Asi z Green Can New, z kanału Green Can New, tu macie jej kanał. Ale nie. Po prostu ja widziałem, dotykałem te produkty i ja wiem, że za tym idzie po prostu jakość. No to dlaczego mam nie polecać to, co wiem, że jest dobre, nie? Świece, tak naprawdę to się nada też do innych pomieszczeń. I te 3 rzeczy, nie tylko świece, sprawią, że ta łazienka po prostu nabierze od razu kształtu. Dobra, idę do salonu, ale zanim, jeżeli chcecie sobie urządzić jeszcze łazienkę, to tutaj macie, tam macie gdzieś w opisie link do mojego e-booka. Idę do salonu, bo tu przede wszystkim przesiadujemy, najczęściej przebywamy i chcemy się dobrze czuć. No to co tutaj zrobić? Postawmy, oczywiście można zrobić remont i wydać kupę kasy, ale jeżeli chodzi o takie dekoracje, takie drobnostki, które robią efekt wow, to pomyślcie o poduszkach. Na konsultacjach często rozmawiamy z ludźmi i faktycznie ostatnio miałem tak, że podsyłają mi swoje zdjęcia i te wnętrza, kurde, czegoś im brakuje. I właśnie to coś może sprawić poducha. Oczywiście zazwyczaj nie w jednym kolorze, ale 2, 3. Znowu, ta jakość jest ważna. No to jak tu macie z Venue, ale dobra, to jest fajne, to jest sprawdzone i to jest ok, ale niekoniecznie z tej firmy. Macie różne po prostu. Możecie sobie przejść do... No dobra, H&M, no różne są firmy, tak? I pooglądać, tylko poczujcie tą jakość. Jeżeli zamawiacie przez internet, też jak do Was przyjdzie, sprawdźcie, wydając już te pieniądze, czy to Wam pasuje. Czy to wzbogaci, w cudzysłowie, wzbogaci Wasz dom, czy wręcz zdołuje jakościowo, tak? Tak naprawdę do każdego produktu tutaj się dotyczy. Jedno to poduchy, 2, 3 naprawdę robią różnicę, jeżeli macie ładnie na sofie je ułożone.
Oczywiście kolorystycznie dobierzcie sobie to do swojego pomieszczenia. Pledy. Pled, oczywiście nie ciepnięty byle jak, miałeś to posprzątać. Nie, no, chodzi o to, że to też ma być dekoracja, tak? Oczywiście może być przydatna dekoracja, że możemy się nie przykryć, ale na co dzień, jeżeli nie jesteście tym przykryci, żeby to też ładnie było ułożone. No i znowu jakość. Czy to powiedzmy, że to jest świece, ale to nie, to jest 2A powiedzmy, no bo to też do łazienki, ale trzeci taki trik to wazony. Wazony, ewentualnie jak macie dużo kwiatów, to osłonki dobre. Zweniu, kurde, Asia, ty prowizję mi zapłać. Ale na przykład coś takiego, wazony różne. Słuchajcie, są fajne, designerskie wazony. Dodam Wam kilka linków w opisie. Do wszystkich produktów Wam dam linki. Słuchajcie, kilka naprawdę niedrogich wazonów, ale które samą barwą albo samym kształtem zwracają na siebie uwagę. No, o to chyba tutaj w tym chodzi. Znowu, takie 3 rzeczy, jeżeli wprowadzicie do siebie, do tego salonu swojego, czy to dużego w domu, czy do niewielkiego w kawalerce, będzie efekt wow. Pod warunkiem, że zrobicie jeszcze to, co powiem na samym końcu, bo to się będzie dotyczyło do tego wszystkiego. Trzecia rzecz, trzecie pomieszczenie, kuchnia, bardzo, bardzo ważna kuchnia, bardzo ważne pomieszczenie. Mówi się serce domu i tak faktycznie jest. Dlatego zapraszam po mój e-book 400 stron, gdzie napisałem wszystko, jak urządzić kuchnię taką, kuchnię marzeń. 400 stron, w tym mnóstwo projektów, przykładów i tak dalej, tak więc zachęcam. Też macie link i w komentarzu, i w opisie. No i co tutaj możecie zrobić? Przede wszystkim uważam, że powinniśmy postawić na fajne zastawy. Słuchajcie, zwróćcie uwagę i powiedzcie, czy tak nie jest. Jemy na talerzach nieraz zbieraninie, a ładna zastawa na święta. Tak, niedzielna. Nie? No słuchajcie, ale cholera, no raz się żyje, tak? Dlatego już to używajcie. A nie daj Boże, jakby było coś uszczerbione czy popękane. Nie, wyciągnijcie tą ładną zastawę i używajcie teraz. Także ładna zastawa. Dotyczy się to również sztućców. Druga rzecz, deski. Deski takie z klasą, żeby to drewno to nie była sklejka. Taka deska, która mogłaby być dekoracyjna, że weźmiecie owoce, czy nie wiem, wędliny, ładnie pokrojone sery i na niej też możecie postawić. Niby pierdoła, a robi różnicę. Tutaj znowu od Asi, ale fajny kształt i dobra jakość, tak? I trzecia rzecz, ja w ogóle lubię rośliny, a w tym przypadku zioła. Tylko zioła też no nie może być tak, że kupicie w Lidlu, postawicie w tej plastikowym czymś, tak? I to nie będzie robiło elegancji, to nie będzie szyku, to nie będzie ten efekt wow. Nie, no zainwestujcie te kilkadziesiąt złotych nieraz, bo może tak faktycznie kosztować, w naprawdę ładną osłonkę, ale to będzie 2-3 osłonki, tak? I postawcie. Zieleń, zioła, nie dość, że zapach, to wprowadza, no w kuchni aż się prosi, no kurde, co ja Wam będę tłumaczył? W kuchni aż się prosi. Myślę, że też to tak czujecie. Słuchajcie, zaraz Wam powiem, co wszystko to musi spiąć, żeby to faktycznie było eleganckie, ale piszcie w komentarzu, jakie Wy macie swoje pomysły na eleganckie wnętrze i oczywiście niedrogie, tak? Bo nie o to tutaj chodzi. Jak zwykle starałem się szybko to wszystko powiedzieć, ale nie będzie tego efektu wow. Nie będzie bez 2 rzeczy. Niestety. Jedno, to jak wspomniałem, porządek. Nie będę się na tym rozwodził, ale jeżeli będzie bajzel, wpieruny różnych pierdół, to nie wiem, co byście kupili i za ile pieniędzy, nie będzie to ładnie wyglądało. To jest jedno. A druga rzecz to jakość. Jeżeli chcecie sprawić, żeby ten dom Wasz wyglądał naprawdę elegancko, to lepiej wydać 40 zł niż 20 zł. To znaczy, przepraszam, bo nie, za 20 zł też możesz coś fajnego kupić. Ale jeżeli będziesz czuł, widział, masz tu za 20 zł, tu za 40 zł, proszę, i czuł, że to po prostu to jest ten efekt, to jest ta jakość, to proszę zainwestuj w to więcej. Na następny miesiąc kupisz sobie coś innego. Nie musisz wszystkiego naraz, ale będziesz się z tego cieszyć bardziej, a przede wszystkim, bo o tym jest ten odcinek, to sprawi, że
te Twoje wnętrze będzie lepsze jakościowo. Tego Ci bardzo życzę. Zapraszam po e-booka o kuchniach, o łazienkach również, jak urządzić. Zapraszam Cię do siebie na konsultacje wnętrzarskie, jeżeli masz jakiś problem, nie wiesz jak je urządzić pod względem funkcjonalnym czy wizualnym, designerskim. Tam masz link. Mam nadzieję, że odcinek się przydał. Jeżeli tak, to prośba. Daj łapkę w górę, naciśnij dzwoneczek, zasubskrybuj, jeżeli tego jeszcze nie zrobiłeś. Napisz komentarz, a ja na ten moment bardzo Wam dziękuję. Do zobaczenia i cześć! Jeśli jesteś w trakcie remontu, potrzebujesz skonsultować projekt, swoje pomysły, to zapraszam na konsultacje wnętrzarskie, gdzie podpowiem, jak urządzić Twoje M. Link w opisie i komentarzu.